Instalujemy nowy napinacz. Tu mamy takie cudo. Na wałek można dać trochę oleju. Już go mamy. A sam napinacz nałożę trochę montażowego. Nie zaszkodzi mu na start. Ok. Tutaj jest taki otworek. W niego musi wejść sprężyna. Dobra. Musi do końca sobie dojść. Teraz nowy zegar na to. Mierzyć. Instalujemy nowy pierścień zabezpieczający. Pomierzyłem je. Gdzieś zasłyszałem, że ten od klamek sprzęgła. Jest taki sam, ale no różnią się jednak, więc chyba nie warto ryzykować tak naprawdę, powiem wam szczerze. Sprawdzamy, czy doszedł ładnie, wszystko jest git. Jest na swoim miejscu. Dobra. Teraz, żeby zainstalować zębatki, trzeba będzie go odgiąć i wsadzić pin zabezpieczający. Także próbowałem. Próbowałem tutaj zmontować sobie na drukarce 3D takie narzędzia do tego, do odginania tych napinaczy, ale nie sprawdziło się. To jest to za słabe. Skończyło się i tańszą metodą było wycięcie nasadki. Do napinacza potrzebna jest 24 mm nasadka dwunastokątna, nie sześciokątna, ma za grube ścianki. I tak, mam tutaj super specjalistyczne piny, które zrobiłem ze zwykłych gwoździ. Dobra, odejmijmy napinacz, tylko jakieś narzędzie będzie potrzebne. Sobie zainstalujemy. I teraz tutaj trzeba przez te otwory w napinaczu i przez otwór w płycie przełożyć pina zabezpieczającego. Co jest? No. Tutaj nasadkę na tyle trzeba wyciąć, żeby zaoba ramiona, i nasadką to naprawdę jest banalna robota. A jeszcze trzeba oczywiście trafić, jak to wiadomo. Ale naprawdę bardzo łatwo to idzie. Ok, mamy wszystko załatwione. Możemy przejść do kolejnego etapu. Ok, no to miałem wszystko połączone, zębatki razem z blokadą i tak dalej, ale będę to musiał rozmontować, bo chcę sprawdzić. Wypychałem wałki, więc chcę sprawdzić, czy tutaj wszystko, że tak powiem, jest na swoim miejscu. Także
Muszę to rozmontować, wyjąć. Mam poznaczone jakby tę pozycję 0, więc tutaj oczywiście ten mój znaczek jest. Więc tak samo to później zainstaluję i powinno być ok. Ok, nakładając zębatki, tutaj jakby jest brakujący ząb i w zębatce też macie taki wpust, to jakby no, nie da się inaczej tego zrobić, tak to musi być, więc nie ma opcji, żeby to inaczej zainstalować. Musicie mieć pewność, że te znaczki są w dobrym miejscu, bo inaczej no, może być z tym problem. O, tak to musi sobie tutaj dochodzić. I teraz tak. Ok, chcę sprawdzić to ustawienie, więc tutaj muszę to trochę przykręcić. Tutaj jest 3, 9/16, górna ta prędka. W procedurze jest napisane, żeby to przykręcić na 20 Nm. Ta dolna to jest 1/2. Druga. Tutaj dałem trochę mniejszą podkładkę, żebym mógł przyłożyć linię. Aż tak złapać tutaj. O, żebym mógł przyłożyć linię. Ja mam narzędzie blokujące i teraz na 20 niutków to dokręcę. Na razie na dychę. Najpierw 10. Teraz sobie zrobimy to na 20 Nm. Tam jest 5 stóp chyba. Mamy 19,5. 20. Dobra. Mamy 20. Też mamy na 20 przykręcone. Teraz tak, wyciągamy narzędzie. O. Dobra. I teraz trzeba przyłożyć linię, ale oczywiście nie ma. I teraz tak, w instrukcji można się trochę zamotać, bo ta, którą ja mam, przywołuje łożyska toczne na obu wałkach. Tam jest trochę bardziej to skomplikowane, a ta instrukcja, to była zmiana pod koniec 99 roku tego łożyska na to z bieżnią, sorry, na to z bieżnią i tu zostało to zmienione, więc jest różnica, nie może być większa niż 1/1000 cala, czyli 0,254 mm. A tu mam 0,25. Nie wiem, czy to widać. O. Trzeba tu przyłożyć. Tu dałem mniejszą podkładkę, żebym mógł po prostu przyłożyć tą. No ale to nie wchodzi, nie ma tematu w ogóle. Może coś powali. Przykładam, przyciskam najpierw do tego dolnego koła, żeby mi tu
przylegało to. Nic nie wchodzi, nie ma opcji. To samo jak przyłożę tu do tego, do górnego, do dolnego też nie wchodzi. No, chyba są w ogóle idealnie teraz wyosiowane, jak te łożyska siadły. Zobaczymy 0, coś mniejszego. 0,2 czy wejdzie, ale tam w ogóle nic nie widziałem. Nie, no to jest idealnie, powiedziałbym nawet. Nie ma opcji, żeby cokolwiek tutaj się gdziekolwiek miało wcisnąć. No to jest spoko. I tak dalej. Mamy jeszcze 0,1. No, ten już tak delikatnie tutaj wchodzi, ale 0,8 mm to jest śmiech. Także zastosowałem te same wałki. No tutaj delikatnie zaczyna 0,8 mm wchodzić. To jest petarda, bym powiedział. Także jest super. Dobra, teraz to sobie odkręcimy. Bardzo fajnie. Nie muszę kombinować ze spacerem. Jakby był z tym problem. Znaczy by była za duża szpara. Wtedy trzeba te podkładki wymieniać, które są tutaj pod tym. Gdzie on tu jest? Które są pod tym kołem. W taki sposób, no, żeby to osiowanie jakoś tutaj poprawić. I zniwelować te różnice. Są zestawy podkładek, także to idzie w pakiecie, jak zamawiacie nowe części, nowe wałki, jak są, to zawsze jest pakiet, a te tuleje mają specjalne tam oznaczenie i w tabeli jest napisane, jaki jest rozmiar i pełna instrukcja, w jaki sposób się tym należy zająć. Dobra. Ok, wyciągamy to. Narzędzie wyciągamy. Teraz tak, ta podkładka idzie z powrotem. Te podkładki pod śruby mają z jednej strony taką delikatną faskę zrobioną, z drugiej są na prosto zrobione, pod kątem prostym. Ta faska jest pod śruby. Tak to musi przychodzić. Ja te śruby delikatnie wyczyszczę. Wyczyszczę je po prostu i przed instalacją posmaruję Loctitem czerwonym.